Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj taki szybki, bardzo naprawdę szybki serniczek zrobimy. Ja mam malutką formę, to jest nie 18 chyba centymetrów. I serniczek będzie na takiej kruszonce, takiej grubej kruszonce. Tutaj mam, już Wam mówię, 70 gram mąki takiej tortowej, typ 500 może być, 30 gram masła zimnego i 30 gram cukru. I z tego pomieszam i zrobię taką kruszonkę. Masło paluszkami trzeba tak rozetrzeć właśnie z mąką i z cukrem. Gdybyście chcieli robić na większą blaszkę, tortownicę, to po prostu pomnożycie sobie składniki razy 2, ale czas pieczenia też wtedy się trochę wydłuży. Także ja robię kruszonkę i zaraz do Was wracam. Kruszonka zrobiona. Ja chcę, żeby ona się tak troszkę kleiła, bo to będzie pod spód. Gdyby Wam się nie chciała po prostu tak sklejać, nie wiem czy to widać, widać, to po prostu dajcie łyżeczkę więcej masła. Kruszonkę dajemy nad spód. Przyklepiemy. Tak. Bardzo szybki spód właśnie do... Jak nie macie herbatników, bo można też z herbatnikami zrobić. I ja wstawiam na 15 minut do temperatury, już chyba się mi grzeje, piekarnik 180 stopni z termoobiegiem na 15 minut. Po prostu podpiekamy. Podpieczony spód właśnie z kruszonki, on będzie bardzo kruchutki, fajny. I teraz tak, tutaj mam 300 gram sera i jest to ten ser taki w kwadratowych opakowaniu z Wielunia. On ma temperaturę pokojową. Nie będziemy napowietrzać masy serowej, ponieważ ja nie chcę, żeby masa serowa nam urosła. Dlatego, że w drugiej miszeczce już Wam pokazuję. Ja mam wiśnie, po prostu wiśnie z kompotu i zwykła galaretka zalana nie jak pół litra wody, jak jest napisane na przepisie, tylko 250 ml zalane po prostu są wiśnie. Możecie mieć truskawki czy jakiekolwiek inne owoce, które macie. Ja to po prostu już sobie zalałam wcześniej, żeby to po prostu mi stygło. I tutaj to już mi troszeczkę przestygło. Damy tutaj 2 jajka. Tak, troszkę, kilka kropel olejku śmietankowego ja dam. Tak. Cukru dajemy tyle, ile kto lubi, ale pamiętajmy jedno. Tu jest 250 ml wody, gdzie zawsze do galaretki daje się pół litra. Jeżeli dacie za dużo tu cukru i tu jest dużo, to będziecie mieli okropnie słodkie. Więc żebyśmy o tym pamiętali. Więc ja dam jedną, 2 takie płaskie łyżeczki i mi tyle wystarczy cukru. Ale mówię, no każdy słodzi według siebie. I do tego damy budyń śmietankowy, waniliowy wedle uznania. Takie raz, 2 płaskie łyżeczki, dlatego że ser z Wielunia jest taki dość serem takim nie jest po prostu wodnisty. Wszystko musicie i to można nawet wymieszać łyżką. Dlaczego? Dlatego, tak jak mówiłam, ja nie chcę, żeby sernik nam urósł, bo nie potrzebujemy tego, bo ja potrzebuję sernik, który później zaleję galaretką. Jeżeli macie cukier taki gruby, bo ja mam z tego drobnego, to dajcie cukier puder. Bardzo szybki sernik. Tak. Jeszcze nie do końca tam doszło.
dlatego mówię, ja nie chcę, bo zazwyczaj u mnie serniki są na kanale, to są właśnie takie napowietrzone. Chyba jeden mam taki okrągły sernik, który jest taki tradycyjny z sera w kostkach. A tak to są właśnie z wiaderka albo takie te... prezydent raczej nie kupuje. Wolę jakieś inne. O. I to by fajnie właśnie, żeby on nam nie urósł, żeby nam tyle jeszcze zostało miejsca na naszą galaretkę z wiśniami. I ja wstawiam do 170-160 stopni. O. Tak. Nie chciałabym, żeby wszędzie wchodził, żeby on mi urósł. Nastawiam tak przynajmniej na te, tak myślę, 60 minut, ale to trzeba po prostu sprawdzać. Mam 160 stopni, piekarnik termoobieg. Tak mówię, tak 160-170 stopni. Bez termoobiegu, no to wiadomo, że zawsze troszkę niższa temperatura, a z termoobiegiem to zawsze jest troszkę wyższa. O te 10 się tam będzie różniła. Także wstawiam i widzimy się za chwilę. No, mój serniczek siedzi już w piekarniku 40 minut i powiem wam tak. Jak człowiek napowietrza sernik, to on nie wyrasta. A jak ja chciałam, żeby był bardzo płaski, specjalnie go widzieliście, ani nie miksowałam, ani nic, tylko to patrzcie, jaki wielki urósł. No mam tylko nadzieję, że on opadnie i będzie można wlać galaretkę. Widzieliście? No prawie do końca blaszki urósł. A przecież ani białek nie ubiłam, ani nie dodałam proszku, nic. Sam z siebie urósł i już. Także do zobaczenia później. Minęła godzina, otwarłam piekarnik, jeszcze troszkę w środku go podpiekę, ale słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, jak on wyrósł. I kto mi teraz powie, że w sernik trzeba białka ubijać porządnie, żeby urosły. Jak widzieliście, ja go tylko zamieszałam. Mam nadzieję, że mi opadnie. Jeżeli opadnie, to będzie z galaretką, a jeżeli nie opadnie, no to trudno, posypiemy cukrem, pudrem. Ale jestem normalnie w szoku. No, minęła godzina i 10 minut. Ja już wyciągam serniczek, ale powiem wam, że on jeszcze za 20 minut tak postał przy uchylonych drzwiczkach. Jest taki. I teraz go zostawimy, no niestety, do wystygnięcia. Mam nadzieję, że on troszeczkę mi opadnie, żebym mogła polać wisienkami. No tak mi się marzy takie wisienki. Jak mi się wisienki, żelatyna będzie się no to ja ścinać, to ja po prostu miskę wsadzę do gorącej wody i ona się z powrotem mi rozpuści. Ale sobie takie zamarzyłam, serniczek z wisienkami. Będzie, musi być. Na pewno troszkę opadnie, ale widzicie, normalnie to jest jak cud. Człowiek się nieraz stara, miksuje tak długo białka i tego, żeby on urósł i w ogóle. A tutaj widzieliście? Wystarczyło tylko zamieszać. On i tak urósł. Normalnie jestem w szoku. I dobrze, teraz niech ostygnie, niech troszkę przestygnie, żebym mogła nalać galaretkę. Monia, nie mogę z tobą, przepraszam, Monia, nie mogę z tobą rozmawiać, bo akurat piekłam serniczki. Także czekamy, aż moje... Aha, i jeszcze chciałam wam coś podziękować. Stuknęło mi dzisiaj 20 000 subów, także bardzo dziękuję. I jak wiecie, będę szykować dla was niespodziankę. Będzie konkurs, także oglądajcie, bo po niedzieli będzie konkurs na 100%. Tak jak było na 10 000, tak będzie na 20 000, że trzeba będzie w komentarzu zostawić wtedy swój, tak jakby, że chce brać udział. I będzie losowanie. Losowanie odbędzie się po niedzieli. Po niedzieli w odcinku będę mówić co i jak i będzie na pewno losowanie i będą nagrody. Także widzimy się za chwilę, aż ostygnie mi sernik. Także do zobaczenia. Na razie. Za chwilę wracam. No i wracam do was z powrotem. Serniczek fajnie opadł. No i dobrze, bo będzie miejsce na galaretkę, którą sobie zamarzyłam.
fajna taka skorupka się zrobiła, tak że będzie wszystko dobrze. Galaretkę dałam jeszcze troszkę do lodówki, żeby mi stężała. O, żeby już była taka na pół stężała. O. Słuchajcie, dam troszkę, tak. Zaraz wsadzę sernik do lodówki. Niech on mi troszkę, niech ta galaretka mi troszkę stężeje. I jak to stężeje, będę następną warstwę dawać. Fajnie, bo tutaj, o, jest wszystko, sernik przyległ, także nie powinna mi ta galaretka przelecieć tak jakby do końca. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Także wkładam na 10-15 minut do lodówki. Wracam do Was po 15 minutach. Już prawie zastygło. No i będziemy nakładać następną galaretkę. Ale ładnie wygląda. Ta też już jest prawie, widzicie? Prawie zastygnięta. I teraz jak wyleję tą całą galaretkę, to wstawię ten serniczek do lodówki na całą noc. Także będę dokańczać przepis jutro rano. Ale fajny będzie. Także jutro rano przystroimy i będzie czerwony serniczek na walentynki. Aha. Dobra. O. Muszę Wam pokazać. Proszę. Piękne. Widzimy się jutro rano. Wracam z powrotem do Was na drugi dzień. Serniczek wyciągam z lodówki. I proszę bardzo. Sposób podania i przystrojenia naprawdę zostawiam Wam. Ja oczywiście na zdjęciach pokażę Wam, jak wygląda serniczek u mnie przystrojony. Tak jak zawsze będzie na zdjęciach forma podania. Także jak Wam się przepis podobał, ja na pewno tak myślę, że dam jakieś serduszka. I tu mam takie serduszka, też widzę. Co coś może z serduszek. Naprawdę, no tutaj jest dowolność strojenia. Jak Was tylko fantazja poniesie. Ale na pewno pokażę zdjęcia, także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!